Cześć, cześć, witam wszystkich, ja jestem Ania. Dzisiaj pokazuję prosty wzór na szalik. Na moim kanale jeszcze nie ma szalika, dlatego stwierdziłam, że muszę jakiś mieć. Tym bardziej, że przyda mi się do mojego następnego projektu, więc mam nadzieję, że zobaczycie ten szaliczek w moim kolejnym filmiku. A dzisiaj pokażę właśnie, jak go zrobić. Jest to taki bardzo delikatny szaliczek. Ja postanowiłam zrobić sobie go takiego niezbyt wielkiego, niezbyt szerokiego, krótkiego, ponieważ on ma być taki po prostu delikatny. Ściek, którego użyłam, tak jak tutaj widzicie, przypomina mi taki ściek na drutach 2×2, dwa prawe oczka, dwa lewe oczka, więc jeśli jesteście fanami ściegów na druty, ale nie umiecie robić na drutach, a chcielibyście mieć właśnie taki szaliczek podobny do drutów, to ja oczywiście serdecznie Was zachęcam do zrobienia sobie ze mną takiego szalika na szydełku. Jest po prostu, uważam, przepiękny, taki klasyczny, fajny, niezbyt skomplikowany, a bardzo ładnie leży. Jeśli chodzi o włóczkę, to powiem tak, zróbcie z dowolnej włóczki, jaka Wam tylko pasuje. Naprawdę ściek nie jest napisany pod konkretną włóczkę, ale powiem Wam po prostu, z czego ja ją przerobiłam. Ten szaliczek jest przerobiony z włóczki Drops Air. Jest to włóczka, która posiada w składzie 65% alpaki, 28% polamidu i 7% wełny. Nie pamiętam, czy jest to wełna Merinosa, już Wam teraz nie powiem, ale być może znacie już tą, chyba tak, znacie tą włóczkę, więc może już wiecie, a tak naprawdę u każdego producenta, sklep, posiada takie informacje, jaka to jest dokładnie włóczka. Jeśli Was taka włóczka gryzie, bo oczywiście nie wszyscy robią takie włochate, oczywiście Wy możecie użyć naprawdę dowolnej włóczki, tym bardziej, że ja Wam zaraz pokażę, z czego jeszcze można zrobić taki szalik, bo próbeczkę robię z Wami zupełnie z czegoś innego. Chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o szydełko, to użyłam szydełka numer 5 mm, dokładnie tyle, ile tutaj zaleca producent, 5 mm, może są tutaj za malutkie te oczka. Oczywiście wszystkie informacje zostawię Wam w opisie. Jeśli chodzi jeszcze o zużycie, to ja zużyłam sobie 2 motki, tyle zostało z mojego motka, dlatego mogę Wam teraz pokazać, jak ona wygląda. Szczerze powiedziawszy, to jak ją przerabiałam, to przypominała mi taką watę cukrową do jedzenia. No po prostu jest taka no słodka, fajnie to wygląda, ale bardzo mięciutka, fajna, świetnie się przerabia. Tak jak mówię, niektórych może gryźć, więc w zależności od tego w ogóle, jakiego rodzaju włóczki Was nie gryzą, wybierzcie po prostu włóczkę na swój szaliczek. Właśnie, jeśli będziecie wybierać jakieś inne włóczki, to pamiętajcie, żeby dostosować szydełko pod włóczkę, którą macie. Przede wszystkim popatrzcie na etykietę, właśnie co tutaj producent zaleca. I tak jak mówię, pokazuję Wam ten szaliczek również na włóczce 100% wełny merino. Jest to właśnie Drops Merino Extra Fine. Jest to 100% wełny Merinosa. To jest wełna, która na pewno Was nie gryzie, nie ugryzie. Więc jeśli chcecie zrobić na przykład szaliczek dla dziecka, czy też dla siebie, to też również polecam na przykład z takich właśnie wełny. Tutaj jeśli chodzi o szydełko, zalecane jest 4 mm, więc ja też takiego użyłam. Trzymam się dokładnie tego, co tutaj jest z etykiety. Jeszcze Wam chciałam powiedzieć różnicę, bo tutaj 50 gramów ma 105 metrów, natomiast tutaj 50 gramów miało 150 metrów, więc nie jestem Wam w stanie powiedzieć, ile by weszło takich motków, bo tak jak mówię Wam później, tak naprawdę szaliki nie muszą być na wymiar, nie muszą być na szerokość, po prostu róbcie tak, jak Wam się podoba, tyle, ile Wam starczy. Zróbcie sobie małą próbkę, mniej więcej sprawdźcie, ile oczek musicie nabrać. Taki wzór też można użyć oczywiście poziomo. Ja Wam później właśnie podczas mówienia próbki pokazuję, że szalik by mógł iść tak, poziomo. Z tym, że pamiętajcie, że właśnie wtedy jest ta krawędź taka trochę inna, brzydsza. Natomiast robiąc pionowo, mamy łańcuszek właśnie z drugiej strony. Jeśli jeszcze chodzi, słuchajcie, o ten sam wzór, to ja planuję przerobić sobie z tego również czapkę, kołnierz czy komin, nie wiem jak to się tam dokładnie nazywa, chyba taki kołnierz na szyję również, gdzie po prostu jest zamknięty w okręgu i nie trzeba zawiązywać. Jeśli chcielibyście taki tutorial, to oczywiście dajcie znać, mogę nagrać, aczkolwiek jest to bardzo proste, ponieważ będę robiła to ze zwykłego prostokąta, zszywała i na górze ściągała, żeby powstała mi taka czapeczka, ponieważ wzór jest też dwustronny, można zrobić sobie czapeczkę z wywinięciem. Ona wtedy będzie tak wyglądała,
Myślę, że będzie bardzo fajnie. Ja na pewno sobie zrobię taką czapkę i zrobię ją właśnie z tej włóczki. Też jestem ciekawa, jak ona wyjdzie, więc jeśli jesteście ciekawi, jak wyjdzie, to oczywiście mogę nagrać tutorial, a jeśli wszystko jasne, to nie będę nagrywać. Nie no, oczywiście żartuję, jeśli chcecie, to oczywiście taki tutorial się może pojawić. Wydaje mi się, że wzór jest fajny, ciekawy, coś innego niż dotychczas. Mam nadzieję, że coś innego niż dotychczas na kanałach, ponieważ wiem, że już tych wzorów jest naprawdę dużo i ciężko się wstrzelić w coś, czego jeszcze nie ma. Więc mam nadzieję, że ten szalik Wam się spodoba i że sobie taki przerobicie dla siebie, czy też dla kogoś innego. Też wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie wyglądał taki szalik męski. Bardzo fajny, ma taki właśnie uniwersalny wzorek, więc można zrobić prezent nawet dla mężczyzn. Także ja już Was serdecznie zapraszam na filmik. Jeszcze jedna informacja, ponieważ jeśli jesteście zainteresowani włóczką, którą Wam podałam, z której ja zrobiłam, to żeby zmieścić się w 2 motkach, ja nabrałam 220 oczek, czyli tutaj jest po długości 220 oczek i zdążyłam zrobić, już Wam powiem dokładnie, licząc od tej może prawej strony tutaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentów. To wychodzi takie 6 tych sekwencji, o których ja Wam później powiem. 6 albo 7, w zależności od której strony... O, przepraszam, to jest moja prawa strona, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentów. Słuchajcie, to jest 7 segmentów takich. Wystarczy Wam na szaliczek, który będzie miał długość około 140 cm, a szerokość około 14, 15, nawet 16. Pamiętajcie, że akurat moja włóczka może się troszeczkę naciągać właśnie, zwłaszcza w tą stronę, ponieważ tak biegnie wzorek, więc nawet po wypraniu ten szaliczek może być troszeczkę dłuższy, tak jak Wam tutaj pokazuję. Ja zalecam sobie taki szalik, zwłaszcza na przykład z tej włóczki przeprać, ponieważ wzór się wtedy lepiej ułoży, wszystkie te łańcuszki się ładnie zaciągną. Prawdopodobnie przy tej włóczce, zobaczcie, że wzór już jest ładny, więc nie wiem, czy będę prała. Nie ma sensu chyba niszczyć tutaj wełny i ją prać. Natomiast przy tego typu włóczce Drops Air zalecam sobie wyprać, bo nawet te włoski się ładnie ułożą, szaliczek zmięknie, można powiedzieć, zrobi się mięciutki, delikatny, nie będzie taki sztywny, więc w zależności od tego, jakiej włóczki używacie, po prostu sprawdźcie, czy chcecie wybrać, czy nie chcecie, czy wzór już jest ładny, czy lepiej, żebyście wybrali i ułożył się tak jak u mnie po wybraniu. Jeśli chodzi o kolor i zużycie, oczywiście wszystko zostawię w opisie i już pokazuję, jak będzie wyglądała próbka. Wzór na ten szaliczek, tak jak mówiłam, pokazuję na tej włóczce, o której Wam już mówiłam. I dobieram odpowiednie szydełko, które było na etykiecie, czyli 4 mm. Robimy sobie pętelkę podstawową. Nie ma znaczenia, czy będzie to liczba oczek parzysta, czy nie. Tak naprawdę to od Was zależy, jaki długi ma być szalik. Ja pokażę na próbce, która będzie miała powiedzmy 10 oczek. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oczywiście przydadzą nam się 2 znaczniki, żeby sobie znaczyć końce, brzegi, wtedy nam będzie prościej wyszukiwać ostatnich oczek i mamy pewność, że nic nam się tutaj nie pogubi. Mamy 10 oczek, dodatkowo nabieram 1 oczko brzegowe, będę zawsze robiła na końcu oczko brzegowe, które nie będzie wliczało się oczywiście do wzoru. I teraz tak, mamy z przodu łańcuszek, gdy go odwrócimy, mamy pętelki, pracujemy, takie tylne pętelki, pracujemy na tych tylnych pętelkach. Pierwszy rząd jest troszeczkę inny niż cały ten ścieg. Musimy po prostu przerobić pierwszy łańcuszek. Czyli tak, pomijam pierwszą pętelkę, tu jest druga pętelka, odwracam, robię sobie narzut i wbijam się 1, 2, czyli w drugą pętelkę, przekładam szydełko i przekładam przez 2. I tutaj od razu znaczymy sobie tutaj to pierwsze oczko, żebyśmy mieli pewność, że to jest nasze początkowe oczko. Będziemy cały czas wykonywać oczka ścisłe z narzutem, czyli za każdym razem robimy sobie narzut, wbijamy się tutaj w tylną pętelkę, przekładamy włóczkę i od razu przekładamy również przez te 2 pętelki na szydełku. I jeszcze raz narzut, wbijam się i tak, można przekładać sobie z tej strony, bądź też tak jak ja bardzo często przekładam tutaj od tej strony. To wszystko zależy, jaką macie technikę. Dobierzcie sobie technikę, jak Wam jest wygodniej. I przerabiamy cały czas do końca. Oczka ścisłe z narzutem. Dopiero po skończeniu tego pierwszego tutaj łańcuszka
zaczniemy od wzoru. Wzór tak naprawdę będzie cały czas opiewał się na oczkach ścisłych z narzutem, ale musimy pilnować rzędów, gdzie się wbijamy. I teraz tak, sekwencja będzie składała się z 4 rzędów, czyli żeby wykonać ten szalik, za każdym razem musimy sobie zrobić 4 rzędy, musimy zacząć i skończyć na 4 po prostu rzędach. I teraz tak, zaczynamy, oczywiście tak jak mówiłam, na początek oczko ścisłe i odwracamy robótkę, ponieważ ja robię szalik poziomo, więc to będzie mój tutaj taki brzeg, robię szalik pionowo, przepraszam, to będzie ten taki brzeg, który tutaj będzie widoczny, taki powiedzmy może no nie do końca wykończony. Pionowo mamy ładne oczka, natomiast właśnie z tej strony jest taki ściek. Jeśli chcielibyście zrobić sobie poziomo ściek, też będzie fajny szaliczek, tylko pamiętajcie, że tutaj będziecie mieć z tej strony taki brzeg. Jeśli Wam to nie przeszkadza, to jak najbardziej zachęcam do stworzenia własnego szalika poziomo, pasy poziomo. Czyli tak, pamiętajcie, że jeżeli robicie tutaj sobie oczko do góry, to pamiętajcie, żeby się odwracać zawsze w jedną stronę, czyli albo w tą, albo jak się nauczyliście w tą. Dla mnie nie ma to znaczenia, ale znaczenie ma to właśnie we wzorze, żeby później wszystko wyglądało tak samo. Tutaj, żeby się ładnie układała krawędź, warto zawsze odwracać się w jedną stronę. Czyli tak, ja sobie odwracam w ten sposób i tego się będę trzymała. I od tego momentu zaczynamy pierwszy rząd. I pierwszy rząd polega na tym, że również robimy narzut i oczko ścisłe, ale wbijamy się tylko w jedną tutaj pętelkę. To jest tylna pętelka łańcuszka. Tu jest nasze oczko, składa się z przedniej i tylnej pętelki. Pod oczkiem mamy jeszcze jedną pętelkę, ona też będzie ważna, ale później. Natomiast w tym pierwszym rzędzie i w drugim będziemy się wbijać tylko w tylną pętelkę. Czyli zobaczcie, ja sobie przerabiam i tutaj właśnie drugi znacznik, wbijamy się. Będzie Wam naprawdę prościej, nie trzeba będzie szukać tych oczek, warto sobie zaznaczyć. Zwłaszcza kiedy macie na przykład taką włóczkę jak ja tutaj, to ciężko widać te oczka, bo przy tej jeszcze ładnie widać, ale przy jakichś takich właśnie włochatych jest ta widoczność pogorszona. I zobaczcie, cały czas robię narzut, wbijam się tutaj w tylną, przekładam i od razu przez dwie. Tak naprawdę chyba cała trudność tylko tego wzoru będzie polegała na tym, żeby pamiętać, który rząd robimy, żeby się nie pogubić, bo tak jak mówię, żeby powstał jeden segment, potrzebujemy 4 rzędów i nie możemy się pomylić, gdzie, w którą pętelkę wbijamy się. I jestem tu w przedostatnim oczku. W ostatnim oczku wbijam się w całą pętelkę, czyli zobaczcie, mam tu nawiniętą całą, nawet nie ściągam jeszcze znacznika, wtedy mi jest wygodniej, przerabiam sobie całe oczko. Dopiero teraz wyciągam znacznik i znowu oczko do góry, przekładam w tą stronę i tutaj również drugi rząd jest taki sam, czyli znowu w tylną pętelkę. Wszystkie moje oczka przerobię sobie w tylną pętelkę. Ja oczywiście widzicie, zobaczcie, już nie zaznaczyłam, ale oczywiście znaczymy sobie to pierwsze oczko, bo jak widzieliście jest po prostu wygodniej przerabiać niż szukać, a później się okaże, że szalik idzie krzywo i nam się coś tutaj zmniejszało na przykład, bo wtedy faktycznie jak będziecie pomijać to oczko, to będzie się cały czas długość szalika zmniejszała. I znowu jestem w ostatnim oczku. Jeśli macie dosyć szerokie to oczko, to możecie nie wyciągać sobie znacznika, wtedy prościej się przebić. I to jest mój drugi rząd. Natomiast przechodzimy do trzeciego rzędu i tu uwaga, wykonujemy również oczka ścisłe, ale w tą tutaj pętelkę, tą, którą Wam kiedy powiedziałam na początku, że będzie potrzebna. Czyli totalnie nie jest to pętelka z oczka, bo tu mamy tylną i przednią, tylko pętelka pod oczkiem. Zobaczcie, ta. Ja celowo pokazuję Wam właśnie na tej włóczce, bo tutaj ładnie widać tą pętelkę. Przy mojej włóczce Air słabiej ją widać, znaczy widać oczywiście, tylko chciałabym Wam po prostu pokazać, żebyście lepiej widzieli, która to jest pętelka. A myślę, że tutaj będzie w miarę ostro i widocznie, w co ja się tutaj wbijam. Pamiętajcie, że to jest mój trzeci rząd. Czyli przerabiam sobie cały ten rządek, również wszystkie tutaj pętelki i standardowo na końcu tutaj również przerabiam sobie całe oczko,
ponieważ tej pętelki może nie być do końca widać. Ściągnę sobie znacznik, bo niestety sobie źle zaznaczyłam nierówno. O, w ten sposób. I mam. I oczko do góry odwracam. I ostatni, czwarty rząd, to również jest taki sam jak trzeci, tylko pamiętajcie, żeby wbić się w tą tutaj tylną, przednią pętelkę, jak gdyby pod oczkiem, pod całym oczkiem jest ta pętelka. I raz, i oczywiście znaczymy. Ja już mam po prostu taki tik, że nie znaczę, bo już po prostu te oczko pamiętam, ale naprawdę jeśli robicie trudną włóczką, wymagającą, to warto te oczka zaznaczyć. I tak naprawdę to będzie już nasz ostatni rząd, czwarty. Tutaj. I ja wiem, że mam tu jeszcze jedno oczko, oczywiście powinien być tu znacznik, ale go nie ma. 4. Zobaczcie. W taki sposób będziemy tworzyć właśnie te dwa łańcuszki. Z tej prawej naszej strony zaczynamy od jednego łańcuszka, mamy w środku 2 i po wykonaniu całego segmentu mamy też łańcuszek. Czyli tak naprawdę jest to taka, powiedzmy, strona, gdzie mamy porówno, tak? Czyli jak u mnie, łańcuszek, łańcuszek, a w środku moje segmenty. Natomiast właśnie z lewej strony, jak odwrócicie i zrobicie więcej, zaczyna się od 3 łańcuszków, w środku 2 i kończy 3. I potem widać, że zrobiliście pełny segment, że po prostu wszystko idzie ładnie i równo. Na razie jeszcze tutaj nie do końca wszystko widać, dopiero później jak zrobimy więcej. I znowu oczko do góry i teraz robimy to, co robiliśmy w pierwszym rzędzie, czyli w tylną pętelkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu jest znacznik, 10. Oczko do góry, odwracam i robię w przednią pętelkę, drugi rząd. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tu jest moje oczko. Oczywiście nie ma znacznika, ale ja już wiem. To jest drugi rząd. I tak jak mówiłam, przechodzę do trzeciego rzędu, czyli pobieram tutaj tą pętelkę z tej strony. I mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu jest 9 i 10. Mówię, zobaczcie, jak jest gorzej znaleźć to oczko, gdy po prostu ono nie jest zaznaczone. Ja już tutaj niestety nie wpięłam znacznika, ale jest. I ostatni rządek, czwarty, również tutaj przednią pętelkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I słuchajcie, cały czas powtarzamy to samo. Zobaczcie, że na tej włóczce zupełnie inaczej wygląda wzór. Jest taki bardziej równy, jest taki dokładniejszy. Gdy użyjemy właśnie włóczki takiej, tak jak tutaj u mnie właśnie z takimi włochatymi włoskami, zupełnie inaczej też to wygląda. Więc specjalnie chciałam Wam pokazać, żebyście zobaczyli różnorodność tego wzoru przy użyciu różnych włóczek. Ja kończę oczywiście po zrobieniu całego segmentu, czyli po zrobieniu 4 rzędów. Tutaj powinniście skończyć, powinniśmy sobie odciąć włóczkę. Ja nie będę odcinać, bo mi szkoda, bo mam cały kłębek.
i przekładamy i zaciskamy sobie po prostu mocno to oczko i te wszystkie końcóweczki trzeba sobie powplatać we wzorze. Jest to wzór dwustronny, prawy i lewy, więc tak naprawdę ciężko pewnie będzie po zrobieniu Wam aż tak bardzo odróżniać, który prawy, który lewy, dlatego warto sobie tak pochować, żeby ewentualnie też na tej lewej stronie w miarę było ładnie. Można po prostu nawet wziąć sobie tutaj mniejsze szydełko, zobaczcie, i te końcóweczki tutaj w ten sposób raz z jednej, raz z drugiej poprzeplatać. Zarówno jedna, jak i druga strona. No i oczywiście zdecydujcie sami, którą włóczkę wybierzecie, jaki długi szalik zrobicie, jaki szeroki. Zróbcie próbkę, sprawdźcie. Oczywiście taka próbeczka z 10 tutaj oczek u mnie daje, zobaczcie, około 5 cm, ale pamiętajcie, że im większą zrobicie próbkę, tym będzie bardziej miarodajna, bo wzór może się troszeczkę jeszcze skrócić, może zaciągnąć się i wtedy ta próbka będzie mniejsza. Choć tak jak mówię, szaliki nie muszą być dokładnie co do centymetra, wszystko jedno jakie, mogą być długie, krótkie, także ja oczywiście Was serdecznie zachęcam do zrobienia sobie takiego szalika. Dajcie znać, czy Wam się podoba wzór i czy skorzystacie, a czy może już znacie taki wzór i może już macie taki szalik. Też dajcie znać. I ja Wam oczywiście serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny mój filmik. Do zobaczenia.